Na zdrowie. Nie mogę. Wiecie, jak się jedzie i wszystko jest dobrze, a później coś się popsuje i już się nie jedzie? No ja też nie wiedziałem, ale już wiem. Zepsuł się tir ogólnie. I sytuacja jest taka, że czekamy. No a nasz kierowca próbuje naprawić tiraszcze, coś jest z siodłem nie tak. Wywaliło errora i piszczało przez dobre parę minut, zanim się mogliśmy zatrzymać. Czy pojedziemy dalej, to się wszystko okaże. Zostało nam jakieś 85 km do celu. No ale przez góry. Na szczęście tir jest pusty, więc może pojedziemy, ale bardzo mocno ja przynajmniej się zastanawiam nad tym, żeby nie zmienić przypadkiem pojazd, w którym stopujemy. Czy jedziemy pod prąd? Tak, jedziemy pod prąd, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że tutaj wolno. Jest niedziela, wszyscy jadą do głównego miasta, dlatego autostrada jest na obydwu stronach, tylko w jednym kierunku. Cześć i czołem, dotarliśmy do Ciudad Colón i jesteśmy w domu u Ani, znajomej mojej mamy. I tutaj z tyłu jesteśmy teraz na takim małym ogródku, który jest obok, za murem jak widać. I tutaj sobie hodują różne rzeczy. Tu na przykład jest chili. Tu jest drzewa papai. I ¿qué es eso? Canela. A to jest kanela, Cinnamon. czyli cynamon. Cynamonem. Canela. No, pachnie Tutaj bardzo. jest kanela na cynamon. La fruta que ya se abrió y aquí tienes el algodón. Tienes muchas semillas. Ma pestki w Tienes środku. que quitar la semilla y luego aquí tienes el algodón. Esto es una fibra natural muy fuerte que si la enrollas así ya no es posible reventar. Y de esto producen la tela, la Ropa. Zaropas. ropa. I z tego się robi ciuchy. Bawełna. A Pomarańcz. tutaj jest drzewo pomarańczy. Ach, to pachnie. Po prostu świeża skórka z pomarańczy wymieszana z sokiem, z miąższem, po prostu aż by się chciało zjeść ten listek. Tutaj są drzewa bananowe Chodzisz jedno i wywalać. i dojrzewają w taki sposób, że najpierw z jednego drzewa są banany, później miesiąc później z drugiego, miesiąc później jeszcze z następnego. Correcto. Ale jeszcze te drzewa nie dały bananów, ale za niedługo już dadzą. Ten ogród po prostu tu jest niesamowity. Jest tyle różnych zapachów i różnych ciekawych rzeczy. Idziemy zakupy zrobić, bo dzisiaj będziemy robić z Wojtuniem w kuchni. Co? Będziemy lepić pierogi, ponieważ Ania dawno nie jadła. A i my jedliśmy ostatni raz na święta. Stwierdziliśmy, że przygotujemy dużą porcję, więc idziemy zakupić ser. Znalazłem drzewko, na którym są już banany. Zobaczcie, jeszcze zielone. Normalnie ktoś sobie ma w ogródku. No i mamy ser.
Jedzonko gotowe, jak widać pierożki razem z tequilą. Smacznego i na zdrowie. Carlos zabrał nas na plantację kawy. Niestety kawy już nie ma. Tylko jakieś takie pojedyncze, uschnięte, niezebrane zostały kawałeczki. No tak wygląda kawa świeża, w sensie Tak. Taka zerwania. czerwona jest dojrzała. jak się ją otworzy. Jest bardzo słodka, bo kawa to jest owoc. Kawa to owoc i to można wywalić do środka. Sobie zjeść, wypić. Postać jest bardzo słodkie. Jak miód smakuje. A tutaj obok jest drzewo, które się nazywa matapal. A nazywa się tak, ponieważ jest to drzewo, które rośnie wokół innego drzewa i zabija je powoli, ściskając je do momentu, aż to drzewo nie umrze i wtedy zostaje tylko te drzewo pasożyt. Zresztą widać uschnięte gałęzie trochę. No i wyjeżdżamy z Ciudad Colón. Jedziemy dalej do Quepos. Muchas gracias otra vez. Cuídense, Buena suerte. cuídense. No i pani nas wzięła na stopa, co się rzadko zdarza. To druga pani w historii naszej podróży. Prawie jesteśmy na miejscu, tylko 2 przejażdżki dzisiaj i 150 km zrobione. Adios. Idziemy na plażę. Stopowanie nam nie najlepiej idzie. Niestety nie zapaliśmy, nie zaczęliśmy iść z buta, przeszliśmy około 3 km. Po drodze próbując też łapać. Zatrzymał się w końcu jeden pick-up i w Kostaryce teoretycznie na pick-upie nie wolno. Na pacę, a nam się udało, przejechaliśmy 4 km, dojechaliśmy do Palmery. Tu jest ogromna rzeka, w której chcieliśmy się przed chwilą wykąpać. Ale no, spotkaliśmy krokodyla niestety. Płynął sobie przy brzegu. Stwierdziliśmy, że to jednak nie będzie najlepszy pomysł, zwłaszcza, że jest na powierzchni, później wchodzi pod powierzchnię tak, że go nie widać, później wypływa znowu i nie wiadomo, czy jest jeden, czy jest kilka. Stwierdziliśmy, że nie będziemy ryzykować. A do granicy mamy już niewiele, bo tylko 92 km do granicy z Panamą, więc mamy nadzieję, że dzisiaj do Panamy się uda dojechać. Jesteśmy w Panamie. Wojtek znalazł już przyjaciela. Psy w Ameryce Południowej i Centralnej są bardzo przyjacielskie, bo tutaj nikt ich nie kocha. No więc sytuacja jest taka, że od prawie ilu? 2 godzin, 1,5 godziny próbujemy łapać stopa i nawet jedna osoba się nie zatrzymała. Dlatego w Panamie. tak, jesteśmy dosłownie 500 metrów od granicy. Tam Czysta. u góry 300 jest metrów. granica. W każdym razie przyszliśmy na stację i po dzisiejszych niefartach, wcześniejszym łapaniem stwierdziliśmy, że należy nam się po prostu coś dobrego od życia, dlatego kupiliśmy w całkiem dobrej cenie, tak mi się wydaje. Zresztą mam to gdzieś, po prostu mam ochotę się napić czegoś zimnego, dlatego kupiłem razem z Wojtkiem. Taki mały track stop, więc jakby co, to będziemy tu spać, dokładnie. Przypominają mi się trochę Stany, gdzie spało się na track stopach bardzo często. Łapaliśmy 3 godziny i w końcu ostatnia minuta łapania była godzina 18:45, już mówiliśmy, dobra, ostatni samochód przejeżdża koło nas, jak się nie zatrzymuje, to idziemy po jeszcze jedno piwko i idziemy rozbijać namioty. No i co? I się zatrzymało i jedziemy gdzie? Prosto do Panamy, nie uwierzycie, 600 km, przepraszam, 500 km na strzała nam się udało z Kolumbijczykami. Więc jedziemy, będziemy tam jutro. Udało się dotrzeć do Panamy o godzinie 2 w nocy. Siedzieliśmy troszeczkę nad wodą, znaleźliśmy darmowy internet, wracamy tam jeszcze dzisiaj po południu. A w międzyczasie musieliśmy się przespać w ciągu dnia, więc znaleźliśmy taki sobie park tutaj.
w cieniu, bo jest strasznie gorąco i będziemy sobie teraz robić prowizoryczny obiadek w postaci bagietki Filetas, i mięso. mięsko z fasolką, pork and beans, pod warunkiem, że uda nam się to otworzyć, bo mamy lekki problem. Udało się. Będziemy jeść. W Panamie w sumie nic ciekawego, same budynki i wieżowce. Udajemy się w stronę Colón, a w międzyczasie tutaj prace artystyczne A jak? nad kartonikiem. Niestety w Kostaryce i w Panamie lepiej chyba jest z kartonem łapać, bo Łatwiej się zatrzymują. łatwo zatrzymują się. Tak, to nie za bardzo są. Większe bezpieczeństwo jest, bo wiedzą przynajmniej gdzie jedziemy. Bo tak to są bardzo nieufni ludzie i nie chcą się zatrzymywać. Zobaczmy jak to działa w Panamie. Czy uda nam się złapać do samego Colón? A może nawet dalej do Puerto Viejo? Oczywiście nie Puerto Viejo, tylko Puerto Lindo. Gorąco jest, więc już mi się trochę miesza w głowie, tak mi się wydaje. 5 minut nawet nie staliśmy, już mamy podwózkę do kolejnych bramek, jakieś 15 km i tam będziemy mogli prosto łapać już wszystkie samochody, będą jechały tam gdzie chcemy. Drugi samochód, nawet go nie łapaliśmy, szliśmy tylko drogą, obwodnicą do bramek, które były 200 metrów dalej. No i się zatrzymał, czekał na nas, więc jedziemy. Dzisiaj cudownie działa stopowanie. Od ponad godziny już próbujemy łapać do Puerto Lindo, które jest 15 km stąd. No nie powiem, ruchu nie ma specjalnie, przejeżdża może z 15 samochodów na godzinę, co w sumie nie jest całkiem złe, ale nikt nas nie chce zabierać, nikt nie chce się zatrzymywać, a jak się ktoś już zatrzyma, bo 2 samochody się zatrzymały, to chcieli od nas kasę, więc to nie o to chodzi. Udało się dotrzeć, zatrzymał się dla nas fajny kamperek z Markusem. W czymś takim jechaliśmy teraz przez jakieś 20 minut. Można ich też śledzić na truckstruck.net. Podróżują już 4 lata. 2 lata im zajęło Ameryka Południowa i planują zrobić też Alaskę, ale zakładają, że zajmie im to jakieś kolejne 2 lata. Tutaj jest mapka, gdzie już byli. Super ludzie z Anglii. Coś takiego pięknego. I niestety nie wzięliśmy pod uwagę tego, że nie jest sezon na rejsy na Kolumbię, bo wiatr wieje w drugą stronę i trzeba byłoby być wariatem, żeby tam płynąć żaglówką. Udało nam się dogadać z parą Anglików, którzy podróżują kamperem, którego wam wcześniej pokazywałem, i o 6 rano wyruszamy z nimi z powrotem w stronę Colón. Także nie będziemy musieli łapać stopa, bo już go złapaliśmy. Mamy opcję, rozważamy przelecenia samolotem do Puerto Valdo i tam łódką się przedostać do Kolumbii. Jest to jakaś opcja, przy okazji też zwiedzimy trochę. Niestety wyspy San Blas prawdopodobnie trzeba będzie ominąć. No nic się z tym nie poradzi, ale wiem już na pewno, że dzisiaj dotrzemy do Shelter Bay'a, więc to jest jedyny plus, że będziemy mieli gdzie się przespać i będziemy mieli gdzie wziąć prysznic. No a co będzie z resztą, to się okaże. A, no i przy okazji będziemy przejeżdżać przez kanał, także oglądajcie. No i witam Was po drugiej stronie kanału. Przepłynęliśmy bezpiecznie. Próbowaliśmy rozmawiać z kierowcami innych samochodów i pojazdów tutaj na promie, ale niestety nikt się nie zgodzi nas zabrać, także zaraz będziemy wysiadać i w najgorszym wypadku 2 godzinki z buta. Udało się dotrzeć na Shelter Bay. Ziomek był tak miły, że podrzucił nas, mimo tego, że było mnie troszeczkę nie po drodze, to jednak dotarliśmy i znaleźliśmy bardzo piękne łazieneczki. Wojtuś się przygotowuje do tego, żeby wziąć prysznic. Postanowiliśmy, że prawdopodobnie udamy się do Panamy i tam będziemy jednak szukać statków, ponieważ tutaj z tej strony na Kolumbii nikt nie jedzie, bo wiatry przeszkadzają, ale na południową część może się uda. Także zobaczymy. Chciałem Wam powiedzieć, że chyba będziemy jednak lecieć samolotem.
bo tu jest jedna wielka dupa. Nikt nie leci, ludzie lecą do Panamy maksymalnie, więc prawdopodobnie skorzystamy z tej opcji. Dobra strona tego wszystkiego jest taka, że ogarnęliśmy sobie całkiem fajny plan żywieniowy. Mamy bułki, rybkę, do tego jakaś fasolka i z tego robi się całkiem spora ilość posiłków. Także to jest bardzo duży plus. No a inna sytuacja jest taka, że nie chcemy tu siedzieć tygodnia i wegetować. Rozmawialiśmy z wieloma ludźmi i wszyscy powiedzieli, że nie ma szans w tym momencie, żeby dotrzeć na Kolumbię. Taki dzisiaj nocleg mieliśmy. W budynku opuszczonym. Wszystkie okna całe, o dziwo, żadne nie jest rozbite. Namiot Wojtka, mój namiot. Ja już mam plecak na zewnątrz. Już się powoli zaczęliśmy zbierać. Dzisiaj cały dzień w marinie, chillujemy sobie, wyspaliśmy się. Jesteśmy z powrotem w Panama City. I takie budyneczki można zobaczyć tutaj. Oni mają tutaj zupełnie inne pojęcie o BHP niż my w Europie. Patrzcie, ile tu jest kabli. Zero przepięć, niczego, nie ma problemu. Dzieje się komuś krzywda? No nie. Nikomu. Właśnie. Idziemy do naszego hostelu, bo nam się udało, że zapłacili nam za hostel za 5 dni. Haha. Karnawał już w zasadzie dobiegł końca. Spędzałem noc poza hostelem, imprezując z innymi ludźmi. Wróciłem sobie o godzinie 11:40, jakoś mniej więcej. I wyobraźcie sobie, że zostaliśmy wyrzuceni z hostelu. Jakiś problem z płatnością, podobnoż i nie ma możliwości, żeby zapłacić gotówką. Właścicielka jakiś ma problem, że ukradliśmy jakiś szampon komuś, w ogóle nie wiadomo o co chodzi. W każdym razie wielkie pretensje, że nie było mnie wcześniej. Także trochę nieciekawa sytuacja, czekam teraz na Wojtka, ponieważ on też gdzieś na mieście jest. I nie wiem, co będziemy jeszcze robić. Jutro samolot do Puerto Baldia, a samolot, którym będziemy lecieć, to jest mała wienetka 12-osobowa. Więc przeżycia mogą być całkiem ciekawe. Ja się już nie mogę doczekać. Sprawa zrobiona. Idziemy do samolotu. Patrzcie, czy będziemy lecieć. No i siedzę. Dobra, wyszliśmy z samolotu, myślałem, że zgubiłem telefon, ale się znalazł. Jutro jedną z tych budek będziemy płynąć. Którą? Jeszcze nie wiadomo. 40 minut trwa taki rejsik. A za ile to jeszcze się okaże, bo trzeba tutaj negocjować. Spotkaliśmy też przy okazji kolegę z Niemiec, Lisa. Ten tu wysoki taki ziomek. Więc jest nas 3 osoby na łódkę. Dlatego mamy większe możliwości do negocjacji. Taki sobie mieliśmy nocleg dzisiaj. Świeżutki kokos. Najlepsze śniadanko, jakie może być. A dzisiaj będziemy próbować się dostać do Kolumbii. Czy to do Kapurgany, czy to gdzieś tam dalej. Przypłynęła jedna łódź towarowa, więc będziemy teraz gadać z kapitanem, dokąd to on płynie. Udało się łódź załatwić. Patrzcie, już spakowani jesteśmy. Lecimy na La Miel łodzią transportową. Sytuacja jest taka, że statek cargo nam, brzydko mówiąc, uciekł. Bo kapitan okazał się niefajny, powiedział, że nas weźmie, a ostatecznie nas zostawił, po prostu. Ale nie ma tego złego, co będzie wyszło na dobre. Ogarnęliśmy sobie lunche i płyniemy nie do La Miel, ale do samej Kapurgany za 10 dolców od osoby. No niestety innej możliwości tutaj nie ma, bo kolejny statek cargo będzie tu dopiero za tydzień. Także płyniemy czymś takim.
Okej, ten odcinek już dobiegł końca. Mam nadzieję, że Wam się podobał. A jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Napisz również w komentarzu, co Ci się podobało, ewentualnie jakie masz pytania. Pamiętaj też, aby podzielić się tym filmem ze znajomymi. A jeżeli jeszcze tego nie robisz, na dole jest przycisk, aby subskrybować kanał. Do zobaczenia w podróży.